Witam Was w drugim dniu. Dzisiaj ruszamy dalej. Dzisiaj ruszamy już na Wrocław w stronie śląskie. We Wrocławiu troszkę pozwiedzamy. Miejmy nadzieję, że się wyrobimy, że nas pogoda nie zje. No i później już na stronie śląskie, tam się rozbijamy i 7 dni koczujemy. Także dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Miejmy nadzieję. A, pojechali. Mamy chyba godzinę 9. Czekajcie, przymknę może szybkę. 9 godzina, wyjeżdżamy. Kierujemy się prawdopodobnie, mieliśmy jechać na Wrocław, ale jednak dajemy Synalus, bo jest cholernie gorąco. Kierujemy się na Częstochowę. Z Częstochowy na już stronie śląskie. Mamy chyba 300 km do celu, więc kawałek drogi. Chyba dokładnie 30 i stwierdziliśmy, że dzisiaj zajeżdżamy. Odstawiamy motocykle, robimy kolację, grill, czy co tam będzie i jutro zwiedzamy na piechotę. Jutro pochodzimy, niech trochę tyłki odpoczną od kanapy. No i może na jakiś szlak wejdziemy. No ale fajnie się jedzie. Fajny wiaterek. No jeszcze mamy przed południem. To najgorsze uderzenie to będzie w same południe. No i wskoczyliśmy na autobanie. To teraz polecą kilometry. Będzie mnie dosłownie łykać. Słuchajcie, jeśli był ktoś by chętny dołączyć w przyszłości na taką wyprawę z Facebooka, z okolic całej Polski w zasadzie, bo to jak widzicie jedziemy przez całą Polskę z północy na południe. Jeśli ktoś jest z Warszawy, czy gdzieś, nie wiem, tak jak przecinamy trasę i ktoś by miał ochotę dołączyć na przyszłoroczną wyprawę, którą też już zaczynamy planować, piszcie, tylko piszcie dużo wcześniej, bo tak jak tą wyprawę żeśmy zaplanowali, planowaliśmy ją dosyć długo, bo pół roku. I pod sam koniec w zasadzie na 2 tygodnie przed wyjazdem się znalazło parę osób, które już chciało dołączyć do nas. No ale niestety nie ma jak. Patrzcie, 29 stopni, 42 przyjezdni. Gorąco w cholerę. Wrocław 222 km. Piszcie dużo wcześniej, bo wtedy ja mam szansę coś zaplanować, a ja tak jak napiszecie do mnie 2 tygodnie przed, że chcecie się dołączyć, ja nie mam nic przeciwko, ale no już wtedy noclegi, całą resztę musicie załatwiać już na, że tak powiem, własną rękę, bo ja zazwyczaj jak szukam, to szukam już dużo wcześniej jakiegoś domku czy czegokolwiek, ośrodka. Także wiecie, tutaj mówię, nie ma z tym najmniejszego problemu, tylko wtedy, no, jeżeli ktoś się pisze na taki wyjazd 2 tygodnie przed wyjazdem, to mówię, to nie ma problemu, ale noclegi, domki, cała reszta, no już musimy sobie załatwiać samemu. Bo tak jak mam szansę, tak, zapisuje się kilka osób, albo deklaruje się kilka osób, że pojedzie, ja wtedy sobie już jakieś tam
odgórne warunki stawiam, że na przykład domek z sypialniami, z tym to z tym i szukam pod daną ilość ludzi, a jeżeli tych ludzi nagle przybywa, no to już jest delikatny problem, bo czasami już na miesiąc albo dwa przed wyjazdem mamy zarezerwowany domek i wpłaconą zaliczkę i tutaj jeżeli ja zmieniam warunki pobytu, czyli załóżmy rezygnuję z tego domku, bo obok ośrodku mają większe domki na większą ilość ludzi, no niestety zaliczka przepada, zazwyczaj jest to 20-30% pobytu. Tak jak w tym przypadku tegorocznym żeśmy wpłacali 600 zł, także no jakbym chciał teraz znaleźć domek załóżmy w innym miejscu, na większą ilość osób, no to no niestety 600 idzie. Zapomnienie. Także tak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście więcej kobiet. Jadą z nami tylko 2 kobiety. Oj, mogłoby być więcej. Zawsze to kobiety miałyby co robić, własne tematy. Patrz, jaki ładny hotel. Zajebisty. Grill, bar. O, i tu! Tam hotel górski, tu za Złoty Młyn. Wypas. Dobra. Muzyczka poszła. Ale zajebało mi po szybie, o Jezus! A gdzie my jesteśmy? Witam koło Płocka, Nysa, gdzieś tutaj jesteśmy, już widać w każdym bądź razie góry. Zaraz wam pokażę, zaraz włączam kamerę, mam nadzieję, że będzie widać. Tam w oddali, oj, słabiutko widać. No ale już pierwszy dzień zbliża się ku końcowi, zaraz obiad. Lądujemy w domku i gitara. Mamy 40 km do celu w stronie śląskie. Że tak powiem, Micha mi się cieszy z powodu tego, że są to góry. Patrzcie, ciągnikiem na drodze szybkiego ruchu. Ja pierdzielę, tak? To jest droga szybkiego ruchu. No masakra, jestem ugotowany, bo on nie może go wyprzedzić. Nysa, Kłodzka. Piękne widoki. Szkoda, że takie zamglone. Jakie fajne.
Jaki zalew. Dosłownie. Ale nie rybą smażoną, tylko podliną ryby. Też jakieś domki są. Można by było... Ale nie, za daleko od gór. Miejmy nadzieję, że my będziemy bliżej. Spalanie nam wyszło, już wam mówię, średnia. Fazerki, tej, która jedzie przed nami, Yamaszki, chyba 4 i niecałe i pół litra na setkę, a pozostałe 3 Yamahy, czyli Xjotera, TDM-a i ta na samej przodzie, nawet nie wiem jak się nazywa. Nigdy nie mogę zapamiętać nazwy tego motocykla. Wyszło no coś pod 6 litrów, 5,5, 5,3. W zasadzie ja TDM-u palę tyle samo co kolega Xjoterą. 850, 1300. Takie pojemności mamy. Ta Yamaszka na samym przodzie to jest 650. Ona chyba najwięcej kopci. No a my mówię, Xjotera i TDM-a to tak te same spalanie. 5,3, 5,5 do 6 litrów na 100. Średnia. Paliwo widzę u nas 5,14, tu 5,16, czyli niewielka różnica. Najdroższe było pod Warszawą, mazowieckie. Tam było 5,20 chyba 4 nawet dochodziło. Ależ pięknie. Czuję się jakbym wjeżdżał z Niemiec do Austrii. Dosłownie. Wiesz co, Aga? Jedziemy w deszcz. Co? Co on mówi? No coś pięknego. Fajny chłód. Z jakieś 27-5 stopni. No przepiękne tereny. Naprawdę mógłbym tutaj kuźwa mieszkać. Może nie tutaj w samych Stroniach Śląskich, ale bliżej gdzieś tam Zakopanego, Bieszczad. Co ja bym za to dał? Cholera jasna. No może kiedyś. Najpierw muszę córki wyuczyć. Zaraz obie idą na studia. Może na emeryturę, jak dożyję, to się gdzieś tutaj przeprowadzę w te rejony górskie. Naprawdę czuję się jak w Austrii. Zobaczcie jaki teren. Równy, równy i raptem jeb i góreczka. W końcu chłodno, ja pierdzielę. 746 km.
Co my, kurwa, w Czechach jesteśmy? Ty, co nam się drogi popierdoliły? W Czechach jesteśmy! What the fuck? What the fuck? Czemu my w Czechach? No widzicie. Jedziemy w stronie śląskie przez Czechy. Ja pierdzielę, nawigacja. No tak, bo my jedziemy od w zasadzie, jak to powiedzieć, północnego wschodu. Dobrze mówię? No tak, no bo stamtąd żeśmy wystartowali, tak pod kątem idziemy. Na południowy zachód. I tak mogło nas pociągnąć, no, przez Czechy. Navigation. Ograniczenie do 30. Patrzcie, jaka ładna parterówka. W Polsce też takie są. Już nie będę mówił, że to w Czechach tylko, nie? Ale w Czechach jeszcze nigdy nie byłem. Przynajmniej nie pamiętam, żebym był. Jeździłem tutaj Niemcy, Austria, Włochy, ale nigdy nie przez Czechy. Czechy zawsze odmijaliśmy przez Niemcy, aczkolwiek mogło się kiedyś zdarzyć, że przejeżdżałem tylko przez Czechy, a nie pamiętam, tyle razy tam jeździłem, że wiecie, co innego jest przyjechać, zwiedzać, a co innego jest przelotem. Jedziemy od razu zobaczyć ten zamek tutaj. Zobaczcie. Jak jadę tymi terenami, to ci, którzy grają to w gry, kojarzą mi się te tereny z grą Daisy. Trochę może nie na temat, ale tam były takie klimaty właśnie. Domki, przyjezdni z lewej, z prawej góry. Ale jaki chłodzik fajny, ja pierdzielę. Nie wiem, jak długo mi kamera będzie jeszcze nagrywać. Uwaga na niedźwiedzie! Niedźwiedzie! Kocham takie łono przyrody, łono natury. Zobaczcie. Mnie nic więcej do szczęścia nie potrzeba, tylko takie tereny. Myślę, że chłopaki, ci, którzy jadą, też są zadowoleni, że tu trafili. Że to jest pięknie. Skojarzyło mi się to coś. Dobra, przymknę szybkę, bo się rozpędzamy. Nie no, 500 nad nią co jechać. Czwórka. Ty, on dobre stronie śląskie wcisnął, żeby kurwa zaraz gdzieś, za przeproszeniem za te urwał, nie dojechali cholera wie gdzie. W stronie śląskiej, ale w Czechach. – 100 km dalej niż nasz cel może.
Wjeżdżamy pod górę, bo uszy się pozatykały. O. Trawna. O. Ogniseczko, piweczko. Laseczki, dzieweczki. Nie no, jak nie mają pewności, to trzeba gdzieś... Ale fura. Trzeba gdzieś stanąć i to popatrzeć. To jedzie środkiem, cholera Wojtek. Czy nam tu kolizji brakuje w Czechach? To nie autobania. Nie, ja tu będę musiał przyjechać, cholera, zrobić fotkę, bo to... Na taki szczyt, bo to... No coś pięknego. Ciekawe, jak wysoko jesteśmy. Zobacz, jak pięknie. Ja pierdzielę. Lutnia. Co, my w Polskę wjechali? Ale mi się uszy zatkały. Chyba tak, bo asfalt się zmienił. Więc tak, ja jako nieprowadzący, tylko podążający za prowadzącym, myślałem, że z początku pomyliliśmy trasy, ale nie, wszystko było ok. Zjechaliśmy z miejscowości Paczków w stronę Gościce i z Gościc wjechaliśmy na stronę czeską przez Jawornik, wyjechaliśmy w Lutni. Ten kawałek po stronie czeskiej, w zasadzie od Gościc do Lutni przez Czechy, przez Jawornik, był naprawdę świetnym kawałkiem. Niestety już tam nie wróciliśmy, czego chyba najbardziej żałuję teraz, oglądając ten film, montując ten film, że tam żeśmy się nie pokusili, żeby tam pojechać, pojeździć, bo tam naprawdę były piękne widoki, wysokie góry, no i piękne drogi. Tak jakbyśmy mogli wyskoczyć sami, bez plecaczków, bez kufrów, to myślę, że można by było tam się świetnie pobawić. Zapraszam na dalszą część filmu. No coś pięknego, prawie jak słonne. Tylko szkoda, że z bagażami, z torbami tymi wszystkimi. Motocykl trochę waży i tak się boję, bo strasznie podniesiony środek ciężkości ma. Można się łatwo wyślizgnąć. Spod kontroli, że tak powiem. O, i takie właśnie zakręty są cholera w Austrii i Włoszech. No pierdolże, jak tam stromo. Wiecie co? Taki trochę zastraszony jestem jadąc ten, że mi tu zaraz jaki niedźwiedź wyjdzie. Nie no, musimy wrócić na tą drogę, nie ma bata. Bez bagaży. Zrobić zdjęcia widokowe. Nie, musimy. Ło. Ostro lecimy. Staram się hamować tylko biegami, ale to mi nie wychodzi. Motocykl swoje waży z bagażami i z pasażerami. Więc idzie i na szum w dół. Patrzcie. Się rozjaśnia, rozpogadza. No i stronie śląskie, witamy. Chyba. Nie no, to już muszą być stronie śląskie.
Gdzie jeden obcina, trzech pomaga. Dwóch. O, busnęło się przede mną. Nieźle. Biedronka. No. No, jesteśmy w Stroniach Śląskich. Mamy Biedronkę. Cholera, miałem zadzwonić godzinę przed przyjazdem i... Skleroza nie boli, skleroza nie boli. O, coś tam Baśka go tam kurna trzącha. Tylko ciekawe, cieszy się czy co? Mamy rzekę. O, ale zawiany. Muzeum Minerałów. Jakaś restauracja gdzieś. Sklep, no to do Biedronki kawałek mamy. No ale to przecież nie będziemy do niej chodzić na piechotę, tak? Prezesowej. Sklep monopolowy. Dino. Nie wiem. Dalej! Dalej chyba! Chyba nie tu. Co to było? A to nie tam? Tam. Do tyłu. Jest gdzie zawrócić? Tam, no. Ale jest przejście do sąsiadów jakby co. O, tu. A ktoś zadzwonił do właścicieli? Zła siaga. Także jesteśmy na miejscu. 700 km. Cholera, ile? Zaraz powiem. Drugi dzień urlopu, drugi dzień wszystkiego. Najlepsze to jest to, że tutaj mamy górę z tyłu. Tu mamy rzeczkę, więc podejrzewam, że będę się w niej kąpał. No.
Może trochę płytka, ale jak popada, to nabierze. Ile mamy kilometrów? No do domu? 777 u mnie. A bo ja jeździłem po ten. Motozury pozdrawiamy. Po piwo Drugi dzień. jeździłem. To mam więcej nabite. Po dojechaniu już na miejsce na stronie śląskie, po zapoznaniu się z właścicielami, zakwaterowaniu się, pojechaliśmy oczywiście na zakupy do Biedronki. Zrobiliśmy naprawdę potężne zakupy. Oczywiście noc skończyła się w ten sposób, że na kolację zrobiliśmy sobie grilla na podwórku. Niestety pogoda się zepsuła. To był jedyny dzień w zasadzie, w którym padał deszcz podczas naszego urlopu. Z obawą patrzyliśmy na pogodę, ponieważ do nas miał dojechać jeszcze jeden kolega, który jechał aż z Radawy i po prostu była już późna godzina, cholernie padało, cholernie grzmiało, a kolegi jak nie było, tak nie było. Oczywiście przyjechał kolega dosyć późno, bo około 21:00, 21:00. Złapał go deszcz, złapała go burza, ale szczęśliwie dotarł i szczęśliwie z nami dalej grillował. Na kolejny dzień już zapraszam w kolejnym odcinku. Na prośbę wielu osób zrobiłem specjalnie dłuższe odcinki. No i oczywiście, jak to przy każdym odcinku, zapraszam na serię zdjęć. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!